Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Lasik. Na co dzień współpracuję z Bemowskim Centrum Kultury, prowadząc warsztaty artystyczne, w tym warsztaty krawieckie dla osób początkujących i dla kontynuujących. Obecnie znajdujemy się na warszawskim Bemowie w siedzibie dwóch jelonków, gdzie będą poprowadzone warsztaty krawieckie organizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Z cyklu 10 spotkań, które będą się tutaj odbywać, warsztaty będą prowadzone na maszynach marki Janome. Jest to marka japońska. Ciekawostką jest to, że założyciel marki po przejściu z maszyn czułenkowych wymyślił i opatentował bębenek z metalową szpulką. Metalowa szpulka zastąpiła właśnie czułenko. W przetłumaczeniu Janome oznacza oko węża, ponieważ szpulka przypomina właśnie oko węża. To jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o tę markę maszyn do szycia. Maszyny marki Janome są zarówno maszynami przemysłowymi, jak i maszynami domowymi. Tutaj mamy maszynę domową, jest to Janome Juno i na tym modelu będą odbywać się właśnie warsztaty. Chciałabym przedstawić funkcje i możliwości tej maszyny, które za chwilę przedstawię. W torbie, którą Państwo otrzymają, będzie znajdować się maszyna do szycia, regulator obrotów z okablowaniem, przybornik, czyli tak zwany blat roboczy, z akcesoriami, które będą nam potrzebne do szycia. W maszynie tego modelu, czyli Janome Juno E1015, mamy różne funkcje, które tak naprawdę są wspólne dla wielu maszyn domowych. Maszyna po swojej prawej stronie ma koło zamachowe, ponieważ tak generuje moc silnika, że obroty są tylko w naszą stronę. Jeżeli będziemy pracować na maszynie i będziemy pomagać wyciągać nitki, to zawsze obroty idą w naszym kierunku. To jest jedna z ważniejszych rzeczy. Następnie rączka do trzymania. Dzięki temu możemy swobodnie maszynę przenosić na przykład z półki na stół. Nie targamy jej nigdzie, żeby tutaj niczego nie uszkodzić, nie przesunąć bądź nie złamać. Kolejną rzeczą, którą posiada maszyna, to są dwa pionowe trzpienie wysuwane do prowadzenia nitki górnej. Trzpienie są plastikowe i są wysuwane, mają ograniczenie. Nie wciskamy ich maksymalnie, dlatego że później, jeżeli wpadną do środka, mogą przyblokować mechanizmy, dzięki którym maszyna pracuje. Pamiętamy, że wysuwamy tylko do momentu, kiedy blokada nam na to pozwala. Następną rzeczą, którą posiada maszyna, jest nawijacz szpulki. Nakładamy tutaj szpulkę, którą później dajemy do bębenka, ponieważ maszyna szyje na dwóch niciach. Jedna znajduje się na górze, druga znajduje się na dole. Bez którejkolwiek maszyna nie stworzy nam ściegu. Kolejną rzeczą, którą dysponuje maszyna, są pokrętła i suwaki, które mamy widoczne od naszej strony. W tym miejscu mamy suwak, który ma skalę od 0 do 9. 0, czyli zerowe naprężenie nitki. 9 to jest maksymalna skala. To jest maksymalne naprężenie nitki, która będzie iść z góry, tutaj stąd. Pomiędzy tym naprężaczem, tutaj w środku, w obudowie, znajdują się blaszki metalowe, które dociskają nam nitkę. Jeżeli w trakcie szycia nitka będzie zrywać, to znaczy, że to naprężenie jest za duże i trzeba zmniejszyć. Zmniejszamy niekoniecznie na każdą pełną cyfrę, która tutaj się znajduje na tym suwaku, natomiast możemy zmniejszyć sobie o trochę, minimalnie. Dać za 3, przed 4, przed 5. Standardowe naprężenie nitki górnej jest w skali między 3 a 5. Skalę mniejszą, czyli na przykład naprężenie nitki na 1, na 2, dajemy w przypadku, kiedy mamy do czynienia z bardzo grubym materiałem bądź grubą warstwą materiałów.
Jeżeli szyjemy coś, co jest bardzo cienkie, ażurowe, delikatne, wtedy możemy to naprężenie sobie zwiększyć, na przykład na 5-6. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, na jakim materiale będziemy pracować. Jeżeli od spodu w trakcie szycia będą robić się nam pętelki, to znaczy, że tej nitki górnej jest za dużo. Ponieważ z tyłu maszyny znajduje się dźwignia podnoszenia stopki. Tutaj ją bardzo dobrze widać. Ja podniosę teraz drugą ręką i tu pokażę, jak maszyna podnosi stopkę i ją opuszcza. To ma wpływ tak naprawdę na prowadzenie nitki górnej. Ponieważ jeżeli stopka jest podniesiona, blaszki naprężacza się rozchylają, umożliwiając swobodny przepływ nitki. Jeżeli stopka jest opuszczona, blaszki się zaciśniają i nitka górna może nie wpaść pomiędzy blaszki, tylko może się na nich oprzeć. Przez to może od spodu pętelkować nitka, może się zrobić kołtun, uniemożliwiając szycie. Także jeszcze raz, dla przypomnienia, naprężacz standardowe ustawienie między 3 a 5. Jeżeli zrywa nitkę, to znaczy, że naprężenie jest za duże. Jeżeli robi się kołtun, robią się pętelki od spodu, to znaczy, że nitki jest za dużo i trzeba to naprężenie wzmocnić. Przypominam, że tak naprawdę, żeby zacząć szyć, bierzemy kawałek materiału, na którym będziemy pracować i wtedy dopiero dopasowujemy naprężenie nitki, rodzaj ściegu, długość ściegu, rodzaj igły i tak dalej. W maszynie, poza oczywiście suwakiem, który służy do naprężania nitki górnej, mamy jeszcze dwa pokrętła. Pierwsze z nich pokazuje nam wybór ściegów. Ściegi mamy rozrysowane tutaj na budowie, natomiast drugie jest odpowiedzialne za długość ściegu. Tutaj, kiedy wybieramy sobie ścieg, one, tak jak widzicie, mają taką samą nazwę, czyli ścieg A, mamy dwa warianty, C, D, E, również ma dwa warianty. Tym pokrętłem wybieramy rodzaj ściegu. Górna część służy do ściegów tkaninowych, czyli ściegów płóciennych, materiałów, które się nie rozciągają, są nieelastyczne. Drugi rząd, czerwony, służy do wyboru ściegów dzianinowych. Tkanina, czyli płótno, mamy dwie nici, wątek i osnowa, które się przeplatają ze sobą pod kątem prostym, tworząc właśnie płótno. Nierozciągliwe, nieelastyczne. Do tego wybieramy wszystkie ściegi, które są wyrysowane w rzędzie górnym. W przypadku szycia dzianin, czyli materiałów elastycznych, mogą się one rozciągać w jedną stronę, bądź tak jak chociażby jersey pracować w dwóch kierunkach, czyli i po szerokości, i po długości. Wybieramy sobie ściegi dolne. Nie oznacza to, że ściegów dzianinowych nie można wykorzystywać przy szyciu płócien. Ściegi dzianinowe na płótnach można traktować jako ściegi ozdobne bądź ściegi wykańczające, jak chociażby ściegi overlockowe. I teraz tym pokrętłem wybieramy sobie rodzaj ściegu. Natomiast tym właśnie manewrujemy, który wariant ściegów chcemy szyć. Czy będą to ściegi do płócien, czy do dzianin. Skala od 0 do 4 jest właśnie do ściegów górnych. Natomiast skala od plusa do minusa stretch stitch, czyli w skrócie SS tutaj plus minus, to są warianty długości ściegów dzianinowych, tych dolnych. Skala ta od 0 do 4 jest podana w milimetrach. Jeżeli na przykład wybierzemy sobie ścieg prosty, ale ustawimy na 0, to igła będzie nam pracować w miejscu. Wzrastając, na przykład na 3, będzie robić nam odstępy 3 mm pomiędzy wkłuciami igły. W momencie, kiedy przestawimy sobie na tryb dzianinowy, maszyna szyje do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Jest to ścieg tak zwany potrójny, który ma za zadanie pracować z materiałem. Jeżeli ustawimy pomiędzy 0 a 1, mamy narysowaną ramkę. I ramka też jest narysowana tutaj powyżej ściegów.
w skali 1, 2, 3, 4. Jest to 4-stopniowe obrzucanie dziurek do guzików. I ta skala długości ściegu od 0 do 1 pokazuje nam, jak gęsto ta dziurka będzie obrzucona. Na tym pokrętle wybieramy sobie właśnie etapy obszywania dziurek do guzików. 1, 2, 4, 3. Tak? Automatycznie się zmienia wtedy pozycja igły. Przypominam, że wszelkie zmiany ściegów odbywają się, kiedy stopka jest w górze i kiedy igła jest podniesiona. W momencie, kiedy igła będzie w środku, w bębenku, może się wygiąć, wyszczerbić i wtedy należałoby igłę wymienić. W maszynie, poza wspomnianymi wcześniej przeze mnie rzeczami, znajduje się jeszcze jedna ważna rzecz. Jest to dźwignia ściegu wstecznego, która pozwala nam w trakcie szycia, musimy ją niestety, to nie jest tak, że my ją naciśniemy i coś się w maszynie samo zadzieje, trzeba ją naciskać w trakcie szycia, pozwala nam cofnąć ścieg. Głównie stosuje się to do ściegów płóciennych, czyli tych z górnego rzędu, ponieważ dzianinowe samoistnie wracają, więc tych ściegów dzianinowych nie trzeba wzmacniać. Ta dźwignia służy właśnie po to, że jeżeli zaczynamy zszywać rzeczy ze sobą, to wzmacniamy ich, czyli to jest tak zwane ryglowanie, początek i koniec ściegu, żeby po rozłożeniu dwóch zszytych elementów ścieg nam się nie rozłożył, nitka nie wywlekła. W związku z tym, na samym początku, jak zaczynamy szyć i jak kończymy zszywać materiał, delikatnie przyciskamy. Ryglowanie odbywa się na przestrzeni pół centymetra do centymetra. Rzadko kiedy naprawdę szyje się cały odcinek na wstecznym. Natomiast jest to właśnie ten wspomniany pół centymetra do centymetra, tylko po to, żeby wzmocnić początek i koniec naszego ściegu. Kolejną rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, jest to, co się dzieje tutaj pod spodem, czyli bębenek z nitką. Tutaj znajduje się klapka, która nam zasłania cały dolny mechanizm. Tak jak wspomniałam, maszyna szyje górną i dolną nitką. Tu właśnie mamy bębenek. Bębenek posiada motylek, za który go wyciągamy i za który go wkładamy. Jeżeli igła znajduje się w środku, uniemożliwi nam wyjęcie bębenka. W związku z tym podnosimy igłę. Jeżeli mamy taki przypadek, że bębenek nam się rusza, to w trakcie szycia na przykład będzie nam tworzyć kołtun. Bębenek musi mocno tutaj wejść i dopiero wtedy igła ma swobodę poruszania się. Także jeszcze raz, igła w górze, za bębenek, tutaj bierzemy za motylek, wyciągamy. I w tym momencie mamy tutaj kosz bębna z chwytaczem wahadłowym, ponieważ pracuje jak wahadło, tak jak się porusza igielnicą, czyli kołem zamachowym, które znajduje się tutaj w maszynie na boku, to widzimy, jak on pracuje. W momencie, kiedy na przykład w bębenku skończy nam się nitka, my tego nie widzimy od góry, natomiast przestanie po prostu tworzyć się ścieg. Może też się tak zadziać, jeżeli nitka wysmyknie nam się spod bębenka. W momencie, kiedy wkładamy bębenek tutaj do kosza bębna, mamy tutaj widoczny taki wyżłobiony element, który musi pasować do czubka tutaj bębenka. Wkładamy do środka i musi to dobrze kliknąć, wstrzelić się tutaj w miejsce. Bębenek nie może się ruszać tutaj dookoła, nie może latać, musi tutaj swobodnie siedzieć i wtedy maszyna jest przygotowana do szycia. Wracamy jeszcze tutaj na chwilę do naszego bębenka. Tu chciałam pokazać właśnie ten motylek, który się odgina. To jest taka łapka, za którą wyjmujemy nitkę właśnie w bębenku. To pozwala nam też przyblokować nitkę, żeby ona nam nie wypadła właśnie z tego bębenka. Istotną rzeczą jest to, co się tutaj dzieje w tym bębenku. W bębenku
metalowym mamy taką śrubkę, która przykręca nam metalową blaszkę. Ta blaszka właśnie i siła docisku tej śrubki dozuje nam, tak jak naprężacz górnej nici, dozuje nam ilość przekazywanej nitki dolnej. Tak naprawdę dobry docisk jest prawie tak jak efekt jojo, czyli ta nitka do kilku centymetrów powinna się nam rozwijać. Jeżeli się wysnuwa całkowicie, to znaczy, że ta nitka praktycznie nie jest dozowana. Jeżeli natomiast przepuszcza tutaj i tu już nam się urywa, to znaczy, że jest za ciasno. Tą śrubeczkę można sobie regulować. Tak samo, jeżeli mamy do czynienia z grubszą nitką, taką jak do dżinsów, to też tutaj regulujemy przepływ tej nitki. Czyli nitka swobodnie ze szpulki przechodzi przez nacięcie i wychodzi przez otwór pod właśnie tą blaszką. I w tym momencie mamy dolną nitkę przygotowaną do pracy w maszynie. W tym miejscu mamy mocowanie igły. Igła jest przykręcana za tutaj taką śrubką i ma bardzo charakterystyczny kształt. Igła do maszyn domowych w większości jest półpłaska. Igły w maszynie montujemy półokrągłą częścią do nas, płaską częścią do tyłu maszyny. Trzymamy igłę w ten sposób. Najpierw koniec wchodzi w płytę ściegową, następnie wkładamy w igielnicę do momentu, kiedy igła poczuje opór. W środku w igielnicy mamy taką metalową kropeczkę, która jest ogranicznikiem. Wyżej igła nie pójdzie. W momencie, kiedy już igła dochodzi właśnie do ogranicznika, zakręcamy maksymalnie od siebie na zewnątrz, tak żeby ta igła nam nie wypadała w trakcie szycia. Igłę trzeba mocować na dobrej wysokości, czyli zawsze do oporu, dlatego że jeżeli igła zostanie zamocowana niżej, to jej czubek będzie uderzać o bębenek bądź o chwytacz, który tutaj nam pracuje. I w tym momencie igła może się nam wykrzywić bądź wyłamać. Następnie tutaj mamy na śrubkę przymocowane mocowanie typu Matic. Jest to mocowanie, które powoduje, że możemy sobie bez problemu zmieniać stopki. W tym modelu mamy stopki zaciskowe na kliknięcie. Naciskamy na tył, naciskamy naprzód, stopka nam wypada. Mamy belkę taką łączeniową tutaj, za którą ta łapka, która znajduje się tutaj w maszynie, w tym łączniku, musi złapać. Tak, opuszczamy stopkę dźwignią i ta dźwignia powoduje, że stopka, która jest opuszczona, w momencie, kiedy my ją sobie ustawimy pod tym łącznikiem, delikatnie nam się wklikuje. W ten sam sposób zmieniamy każdą stopkę do maszyn domowych. Wracając jeszcze tutaj do tej dźwigni podnoszenia stopki. Dźwignia podnoszenia stopki ma dwa etapy. Ten, który teraz pokazuję, to jest pierwszy. Jeżeli podniesiemy stopkę do pierwszego właśnie tego momentu, to ta stopka zostaje podniesiona i ona nam nie opada. Jeżeli materiał jest grubszy, mamy szef, na przykład w spodniach, albo materiał ma tutaj grubszą warstwę i ciężko jest go tutaj upchnąć pod tą stopką, to palcem ręcznie możemy jeszcze tą stopkę unieść. Prawie o centymetr. Jest to bardzo dużo w przypadku materiałów. Wchodzi mój cały palec prawie pod tą stopkę. To jest bardzo gruba przestrzeń, duża przestrzeń, żeby móc podłożyć dużą warstwę materiału bądź gruby materiał. Pamiętamy, że zawsze do szycia opuszczamy stopkę. Tu w płycie ściegowej wystają nam ząbki. Fachowo nazywa się to transporter materiału. Potocznie ząbki, które pracują eliptycznie
i wychodzą pracując tak góra-dół, do przodu, do tyłu. W momencie, kiedy ruszamy kołem zamachowym, pracuje nie tylko właśnie igielnica z zamocowaną igłą, ale również pracują nam ząbki. Ząbki są zsynchronizowane ze wspomnianym przeze mnie wcześniej pokrętłem długości ściegu. W momencie, kiedy jest ustawione na 1, czyli 1 mm, one pracują tak naprawdę góra-dół. W momencie, kiedy ja przestawię długość ściegu na 4, to one zaczynają nam pracować tutaj po całej długości otworu tutaj w płycie ściegowej. Płyta ściegowa ma jeszcze rozrysowane nacięcia. I te nacięcia mamy co pół centymetra. Odnośnikiem jest igła. Położenie igły. Jeżeli przy ściegu prostym, kiedy igła jest na środku stopki, to pierwsza linia oznaczona 10 jest to centymetr odległości, na przykład krawędzi materiału od igły. 1,5 to mamy 1,5 centymetra, 2 centymetry od igły. Także to też jest taka podpowiedź, że nie zawsze trzeba rysować na materiale. Możemy też się wspomóc skalą tutaj tej podziałki, która jest po jednej i po drugiej stronie stopki na płycie ściegowej. Chciałabym Wam teraz pokazać, jak nawinąć nitkę na szpulkę, którą właśnie montuje się do bębenka. Wysuwamy sobie jeden z górnych trzpieni, na który nakładamy nitkę na większej szpuli. I teraz bardzo ważne jest, jak nakłada się taką nitkę. Nitka powinna rozwijać się tyłem po szpulce, dlatego że jeżeli na przykład damy ją przodem, to będzie się skręcać. Samoistnie będzie się skręcać. Natomiast jeżeli rozwija się tyłem, to napina się na szpuli. Nasadzamy nitkę na trzpień i w tym miejscu znajduje się taki guziczek, który też dozuje nam troszeczkę ilość tej nitki. Żeby ładnie się nam nitka nawijała na szpulce, zaczepiamy na skos. Czyli najpierw od przodu pod guziczkiem do tyłu kładziemy nitkę na trzpień tutaj do nawijania i nitka na szpulkę idzie od tyłu. W szpulce są otwory, przez które można przeciągnąć nitkę bądź kawałek nawinąć ręcznie. Samo to nie przyczyni się do tego, że się nitka nawinie. My szpulkę musimy docisnąć do blokady. To jest też taki ogranicznik ilości nawijania nitki na szpulkę, ponieważ jeżeli będzie jej za dużo, będzie stawiać opór w bębenku i będzie się w tym bębenku poruszać słabiej i wolniej. Więc też nie nawijamy maksymalnie, żeby móc płynniej pracować. I teraz tak, to powoduje, że przesunięcie szpulki do blokady powoduje, że nie pracuje nam igielnica, czyli w momencie naciskania na regulator obrotów nie pracuje nam właśnie możliwość szycia. Natomiast, żeby jeszcze móc nawinąć nitkę na szpulkę, my musimy odciągnąć sobie w prawą stronę dźwignię koła zamachowego. Zmienię tutaj może troszeczkę kąt, żeby pokazać. O, w ten sposób. Tak wygląda normalnie koło zamachowe, natomiast my musimy je odciągnąć. Nie szarpiemy, nie wiadomo jak, delikatnie ono wskakuje i wyskakuje. I w tej wersji jest przygotowane do nawijania nitki na szpulkę. Kabel jest podłączony, maszyna jest włączona do kontaktu i naciskamy na pedał w maszynie. Możemy sobie delikatnie przytrzymać nitkę tą dużą na szpuli, żeby ona nam w trakcie nawijania nie wyskoczyła. Natomiast przez to, że tutaj nitka idzie najpierw od przodu do tyłu, nitka na szpulce nawija się równomiernie góra-dół.
do zakończenia procesu nawijania nitki na szpulkę. Odciągamy od blokady i wciskamy z powrotem koło zamachowe. Zdejmujemy nitkę i obcinamy, żeby móc zaczepić nitkę w bębenku. Chciałabym teraz pokazać, jak poprawnie przewlec górną nitkę. Tak jak wspomniałam przy nawlekaniu na szpulkę, nitka powinna rozwijać się tyłem po szpulce, żeby napinać się na szpuli. Nasadzamy na trzpień, następnie prowadzimy nitkę, zaczepiając o pierwszy haczyk. Do nawijania nie zaczepiamy nitki o ten guziczek, on jest tylko do nawijania nitki na szpulkę. Czyli pierwsze od szpulki do haczyka. Następnie nitka wędruje w dół przez naprężacz. Stopka jest uniesiona, w związku z tym nitka ma swobodny przepływ pomiędzy tymi talerzykami, które ją ściskają. Zaczepiamy tutaj i wracamy z powrotem do góry. Tu nie widać nic, o co możemy zaczepić. Kołem zamachowym, które znajduje się po naszej prawej stronie, robimy ruch, tak żeby szarpak, czyli taka metalowa część, która współpracuje razem z naszą igielnicą, wyszła do góry i my tą nitkę zaczepiamy od siebie na zewnątrz. Z powrotem dajemy ją w dół. I kolejny haczyk, który jest, znajduje się nad igielnicą. Tutaj znajdują się dwa haczyki nad igłą, po lewej i po prawej stronie. Obojętnie, który wybierzemy, ponieważ maszyna ma dwa, tak samo jak ma dwa górne trzpienie na górne nici, ponieważ większość maszyn domowych ma możliwość szycia podwójną igłą, stąd mamy dwa haczyki. Jeżeli szyjemy na jednej nitce górnej, to możemy sobie wybrać, o który nam jest prościej, łatwiej zaczepić. I w tym momencie zostaje nam jeszcze jedna rzecz do zrobienia, czyli przewlec końcówkę nitki przez oczko igły. Nawlekamy od siebie do tyłu, tak? Nie nawlekamy w ten sposób, żeby było nam łatwiej, tylko nawlekamy z przodu. Nawleczona nitka przechodzi przez środek stopki i kierujemy ją do tyłu. Ważne jest jeszcze, żeby odpowiednio przygotować maszynę. Tu przypominam, troszeczkę odsunę, mamy nitkę w bębenku. Nitką górną, którą delikatnie przytrzymujemy sobie w palcach, lewą ręką. Prawą ręką robimy obrót do siebie kołem zamachowym. Widzimy, jak igła schodzi w dół, zaczepia się o pobierak i schodzi z bębenka, zaczepiając właśnie nitkę dolną, którą my sobie tą nitką górną wyciągamy. Tu nam się przytrzymała tylko nitka w płycie ściegowej. O. I teraz mamy dwie nici, które przechodzą nam, jedna przez środek płyty ściegowej, druga z oczka igły. Obie są pod stopką, skierowane do tyłu. W tym momencie maszyna jest przygotowana do szycia. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o szycie. Tempo szycia nadaje nam regulator obrotów. Nie przesuwamy materiału szybciej dłońmi w trakcie szycia, ponieważ to nam nic nie da. Tempo szycia zależy od siły nacisku stopy na regulator. I teraz nie dajemy stopy całej na tą płaszczyznę. Naciskamy tylko palcami i wystarczy delikatnie nacisnąć, żeby były wolne obroty. Jeżeli chcemy przyspieszyć, tak, natomiast delikatnie naciskamy, dozujemy palcami. Im wolniejsze szycie, jeżeli ktoś nie ma wprawy,
Tak? Delikatnie naciskam, to jest bardzo mały nacisk, tylko palce. Jeżeli ktoś nie ma wprawy w szyciu, to wolniejsze szycie oznacza większą precyzję. Także nie wciskamy ile mocy w silniku, natomiast delikatnie sobie dozujemy. Mogą być na samym początku takie rwane, jeżeli ktoś nie ma wyczucia. Natomiast delikatnie jesteśmy w stanie dozować. Samymi palcami tak naprawdę naciskamy, nie całą stopą. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział w pierwszym odcinku z serii zajęć z krawiectwa organizowanych dla 2 jelonków. Natomiast zachęcam tych, którzy jeszcze do nas nie dołączyli, do częstego uczestnictwa w naszych zajęciach i w systematycznych odcinkach, które będziemy umieszczać. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam.